wylądowałem w Czarnogórze, dojechałem do Budwy, no i co? No i pokażę wam troszeczkę jak tu jest, troszeczkę życia mieszkańców, troszeczkę zabytków, co warto zobaczyć, co nie. Także zapraszam was. A tak w ogóle to jestem Peter, jeśli ktoś jeszcze mnie nie zna. No i pierwsze co zaskakuje, droga z lotniska do Budwy. No niesamowite widoki, góry, zakręty, jakieś agrawy, a na sam koniec mega piękny widok, bo z góry się wjeżdża i widać na dole Budwę, czyli tak jakby góry wchodziły do morza. No przepiękny widok, natomiast szofer nie mógł się zatrzymać, bo miał po prostu trasę do pokonania z punktu A do punktu B i tyle no. Tysiące lat historii, Adriatyk dosłownie na wyciągnięcie ręki, klimat, który trudno podrobić. I to właśnie jest Budwa. Nie Budda, tylko Budwa. I już po kilku minutach, jak tutaj jesteśmy, wiemy dlaczego tak dużo jest tutaj turystów. Choć stare miasto tutaj pamięta czasy Greków, Rzymian i Wenecjan, spoko, nie będzie tutaj wykładu o historii, to Budwa naprawdę tętni życiem. Za dnia kusi plażami, rejsami, a wieczorami restauracje, muzyczka, spacery wzdłuż promenady, imprezka jakaś. Ale właśnie ten wyjątkowy klimat sprawia, że chce się tutaj zostać na trochę dłużej niż zazwyczaj mamy czas. Będąc w Budwie, ciężko sobie wyobrazić, żeby nie zajrzeć tutaj na stare miasto, Stary Grad po czarnogórsku. Dlatego, że jest to taka bardzo integralna część tego miasta, najstarsza. Początki tego miasta sięgają 2500 lat temu. Także jest to kawał historii tutaj. Miasto przechodziło z rąk do rąk przez różne narodowości. Zaraz podejdziemy do środka i coś tam pokażę wam, jak to wygląda. No genialne są te tutaj załuki takie. Świetnie to jest. Tak sobie ludzie kiedyś żyli. Wiadomo, że nie będziemy im tutaj gdzieś tam wchodzić po schodkach, żeby nie naruszać miru domowego. Ale tak to wygląda. Taki labiryncik. Nie wiem, może się zgubię, może nie. Nie będziemy. Kurde, ale spadachronek ktoś wywiesił. Dobra. Nie ma śmiechy. Nie wiadomo, co nas też kiedyś czeka. Cały czas idziemy jeszcze tutaj przez Starówkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nie no, jest zajebiście. Pokażę wam później, jak to wygląda, jak są ludzie, jaki tu jest ruch. A przede mną tutaj na Starym Mieście kościół Jana Chrzciciela. Tak on wygląda. Bardzo stary kościół. Już go lubię, bo pod takim samym wezwaniem ja byłem chrzczony w kościele. Tutaj mamy cytadelę. Oczywiście można wejść, pozwiedzać. Ja myślę, że to będę robił w późniejszym okresie, czyli później, godzinowo. No i tutaj też mamy taki obiekt bardzo znany. Odrobinę mi przypomina Cieszyn. Plaże. Jest tu sporo fajnych plaż. Niektóre są bardziej piaszczyste, niektóre kamykowe. Każda plaża tutaj gdzieś ma swój własny klimat. Jest imprezowe, jedne nie. Natomiast nam się spodobała plaża Mogren. Najfajniejsze dojście i w ogóle jest fajny widok, fajna woda, chyba taka sama jak gdzie indziej, ale to trzeba po prostu przeżyć, wejść, przyjechać i zobaczyć. W tej chwili jestem na plaży Mogren, tutaj w Budwie. Woda jest ciepła, czyściutka, natomiast patrzę, gdzie jestem. Bardzo blisko brzegu, no nie wiem, 10 metrów i już w tej chwili tu już nie ma dna. Ale zasolenie jest takie, że
Wystarczy nabrać trochę powietrza, jedną ręką sobie pomachać i człowiek sobie pływa. No i co jeszcze trzeba? Taka uwaga, takie buciki założyć, będzie lepiej, na pewno lepiej, żeby chodzić tutaj. Tu akurat jest taki piasek, ale grubo dosiarnisty, ale na pewno się lepiej chodzi niż bez. No chciałem wam taką pokazać trochę przestrogę, mimo że mam takie buciki, to wdepłem gdzieś na jeżowca, dotarłem do domu i zaraz będę się musiał z tym jakoś uporać. Od co? Nikt nie może zawsze być takie piękne, ładne, bo co to by były za wakacje, nie? No i te czarne tutaj takie żyjątka to są jeżowce. To co mnie spotkało akurat, tak to wygląda. No i próbowałem wyciągnąć sobie te kolce i niestety się nie udało wyciągnąć tego. Połamały się wszystkie pigły w tych palcach. Także zadzwoniłem, nawet nie zadzwoniłem, napisałem do mojego ubezpieczyciela, co się stało i co potrzebuję zrobić. Nie minęły 2 godziny, zadzwoniła do mnie doktorka tutaj z Czarnogóry i umówiła się ze mną, przyjechała do hotelu i zrobiła swoją robotę tak, że powyciągała te kolce swoim znanym sobie tylko sposobem i już jestem sprawny, nie mam tylko 2 godziny nie pływać, a potem dalej kolej dusza piekła nieba. Jestem teraz przy słynnym posągu baleriny tutaj w Budwie. Tak to wygląda, a taka legenda, którą tutaj wyczytałem, jest to, że czekała po prostu na swojego ukochanego, który wypłynął w morze i nigdy nie wrócił. I tak potem tu przychodziła. Czy była w takim stroju albo bez tego stroju? No ciężko mi powiedzieć, no nie mam biletu do przyszłości, także nie wrócę. Ale wygląda dosyć osobliwie. Z tego co widzę, sporo osób chyba tu przeskakuje i ją gdzieś dotyka po różnych częściach, bo jest to już wyświechtane tam. No ale co, ja nie będę tego robił. Jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo tutaj w Budwie, jest naprawdę bezpiecznie, nie? Czy to w dzień, w nocy, wieczorami. Widać tutaj jak laski pod wietrze chodzą, nie ma jakiegoś takiego uporczywego nagabywania przez jakichś gości. Nie ma tutaj też imigrantów i chwała za to, kurde, że nikt się tutaj taki nie szwenda. Myślę, że nawet jakbym się tutaj położył na tej ławce, nikt mi tu nie przyjdzie, nie okradnie, nie będzie zaczepiał, nie? Po nocach jak gdzieś się tam, sam się gdzieś tam poszwendam, czy z samego rana, nikt mnie nie zaczepia, nikt tam gdzieś jakiś ciemnych uliczek nie wychodzi, nie? Jest to taki totalny luz, nie? Każdy żyje swoim życiem, nie interesuje się czymś, nie? Że nie ma się czego tutaj bać, nie? Jak już jestem przy drodze, to powiem wam o tym, jak jeżdżą miejscowi. Jeżdżą dosyć agresywnie, bardzo często używają klaksonów na wszystko, na byle co. Jedziesz źle, jedź szybciej i tak dalej, tak się komunikują z tego co widzę. Jest jeszcze tutaj odpowiednik Straży Miejskiej w Budwie na pewno. Policja komunalna się nazywa i oni się nie pierdzielą z zaparkowanymi samochodami, że o, wezwanie wypiszą, coś tam zrobią. Po prostu przyjeżdża holownik, zabiera na swój parking, szuka i potem płać, jak ta babka gadała, nie? Nie chcę tutaj reklamować jakiejś firmy, bo nikt mi nic za to nie płaci, natomiast chyba się uzależniłem od tej kokty. Taka Finest Herbal Extract. Jest troszeczkę podobna do kofoli czeskiej. Nie wiem, ja codziennie butelkę wypijam. To jest chyba uzależnienie. A będąc tutaj w Czarnogórze, warto spróbować ich regionalnych przysmaków, tak jak tutaj plieskawica górmańska. Lody wszędzie smakują tak samo jak jest upał, a nawet jak nie ma upału. Smacznego. Skałki Mogren. Z jednej strony skały, z drugiej Adriatyk, a pomiędzy tym wszystkim taka ścieżka, gdzie się idzie na plażę Mogren. No niby nic skomplikowanego, a klimat jest tutaj naprawdę świetny.
No i uwierzcie mi, że telefon sam ci wskakuje do łapy, żeby robić zdjęcia i filmiki, tak jak ja w tej chwili to robię. No i wszędobylskie koty. Jeśli ktoś ma ochotę na kajak, zobaczy Budwę troszeczkę z innej perspektywy. Ja polecam, bo można też się wybrać do Gołębiej Groty i przepłynąć po tym. Zaraz Wam zobaczymy. Tak, z nogami. I tak pracujemy. Jedna z pięknych grot na wylot wychodzi, także jest super. No i dopłynąłem do Błękitnej Laguny. Jest przepięknie. Rzeczywiście jest tu tak jak mówią. Ja. No i tak postanowiłem, że jednak żeby te wycieczki miały jakiś smak, też czasami trzeba więcej wydać, wybrać się na jakiś taki rejs tam na Świętego Stefana, Wyspę Świętego Mikołaja i takie różne, żeby sobie objazdki zobaczyć, żeby zobaczyć, co Czarnogóra ma do zaoferowania też nie tylko z lądu. I tak to wygląda. No i dopływając tutaj do Świętego Stefana, wyspę, w zasadzie półwyspu, Sveti Stefan, myślałem, że będzie wow. Natomiast ja jestem troszeczkę rozczarowany, bo widok z góry jest naprawdę fantastyczny, a tutaj ze statku taki sobie. Także nie ma się czym zachwycać. Podczas takiego rejsu jest możliwość wskoczenia do wody, nie dotyka się tutaj do dna i płynąć do groty. No ja oczywiście skorzystałem, może ktoś mnie tutaj rozpozna, gdzie jestem. A przede mną Fort Mogren. Wybudowali go Austriacy jakieś 200 lat temu. Chcieli się chronić. Tak, chronić przed atakami z morza. Widząc po dzisiejszej Austrii, to taki przerost formy nad treścią, co chcieli osiągnąć. Natomiast zostały po nich takie fajne ruiny. I wejście jest oczywiście darmowe. No i tak, czy jest tu coś szczególnego? Oprócz tego, że ruiny jak w różnych innych miejscach. Także są przepiękne widoki. I są tutaj nawet takie ławeczki, gdzie można sobie siąść i popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Nie no, jest pięknie. Ale jeszcze chciałem Wam powiedzieć coś takiego, że można tu sobie dojechać główną drogą, bo jest parking darmowy. Natomiast Google nie pokazuje takiej ścieżki, którą się idzie od plaży Mogren. Gdzieś tam czytałem, że trzeba iść w chaszczach, nie wiadomo co, i się spinać i tak dalej, że jest to trudne. Ja właśnie tamtędy przyszedłem, ktoś gdzieś chodzi trochę po górach
jest świetnie. Są drzewa wokoło, ale jest taka mocne klepicho jako ta ścieżka, także bez problemu tutaj dojdziemy. No i te widoczki naprawdę są wspaniałe. Teraz jeszcze świeci słońce, a to tam poświeci, będzie za nami. Natomiast myślę, że tutaj wieczorem, jak tam miasto już jest poświetlane, tu wszystko, światełeczka gdzieś świecą, taka ciemność, kurde, to będzie wspaniałe, nie? A tutaj słynna wyspa Świętego Mikołaja. Ciemna strona miasta? Oczywiście, że jest. Co tu się dzieje? Wali tutaj żulownią. Niewykorzystane miejsce. Kurde, przy samej plaży. No, schodząc teraz z klasztoru, chciałem wam pokazać taką ciekawostkę. Moje pokolenie potrafi czytać cyrylicę, bo tutaj w Czarnogórze, w tym i w Budwie są pisane łacińskie nazwy i cyrylica. Coraz częściej chyba wpisane są ogólnie łacińskie, aczkolwiek nawet tutaj jest klepsydra i też jest cyrylicą pisana. Taka ciekawostka. Młodzi nie zrozumieją. Tutaj w Budwie wzięli przykład ze Stanów Zjednoczonych i ulice nie są tak jak u nas Kwiatowa, Marszałkowa, Wojewódzka i tak dalej. To są ulice często gęsto, nie wszystkie. Ulica 10, jest ulica 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Jest to nawet wygodne, bo jak się zmieni kiedyś, nie wiem, no ustrój albo po prostu, nie wiem, rządy kogoś tu nie będą likwidować, jakiś tam księdza takiego i takiego, marszałka takiego i takiego, tylko po prostu była ulica 1, to jest 1, 10 to 10. No i w końcu zrobiło się trochę chłodniej, jest koło 9 godziny wieczorem, natomiast jak patrzę tutaj na Budwę, to mam wrażenie, że tutaj życie nie zamiera. Za chwilę tam pójdę, zabawa, ludzi pełno, głośno. Nie, no fajnie jest, fajnie, taka imprezownia z tego co widzę. Jeszcze. Jeszcze. Ale... Jeśli chodzi o ceny i sklepy, to tutaj w Budwie pełno jest sklepów, pełno jest też takich markecików troszeczkę tańszą żywnością. Natomiast problem jest, aby kupić piwo bezalkoholowe, naprawdę. Kupi się w niektórych sklepach tylko Bawarię. A jeśli chodzi o ceny, bo to, że jest euro, to chyba każdy wie. Natomiast Czarnogóra nie jest jeszcze w Unii Europejskiej. Ale to nie jest tak, że przyjedziemy i za pół darmo coś kupimy. Jest drożej niż w naszym kraju. Na serio. A już nie mówiąc o tym, jak wejdziemy na promenadę czy na tą główną ulicę. Na serio jest drożej. No ale jak ktoś chce poszuka gdzieś po boku, zawsze znajdzie. I tak może być cały dzień upał, jeden, drugi, trzeci. Ale przychodzi chwila, moment i normalnie burza z piorunami. Ale deszcz jeszcze nie pada. Ciekawe, czy w ogóle będzie, nie? Bo tam wszystko się na tych górach zatrzymuje. No, poczekamy, zobaczymy. Poza te oklepane miejsca, no, można tak jakieś ciekawe posągi znaleźć. A tu w ogóle niebiesko-biały mi się taka troszeczkę klimat grecki w zasadzie gdzieś kojarzy. Nie wiem czemu, ale ładnie to wygląda. O. W Czarnogórze ma się wrażenie, że koty są wszędzie. W tym i w Budwie.
Ludzie je dokarmiają, są bardzo przyjazne. Co innego u nas takie typowe dachowce, dzikie i uciekają. Dobra, nie będę mu przeszkadzał w jedzeniu. No i nadszedł ten czas, że muszę się pożegnać z Budwą. Bardzo fajne miejsce na to, żeby tutaj wypocząć. Jest tutaj w zasadzie wszystko. Morze, góry, pogoda. No i tutaj przede wszystkim jest bardzo bezpiecznie. A to jest podstawa do tego, żeby był udany wypoczynek. Na razie.